Cześć, witam Was w 184 vlogu. Dzisiejszy vlog będzie też nie za długi, bo i robota nie była zbyt długa, zbyt skomplikowana. Tutaj miałem zlecenie zlikwidować kran na ogród z tego względu, że była rurka w ocynku wyprowadzona po ścianie, którą mróz rozsadził. Pan już tam próbował poksyliną to lepić, nie bardzo zdawało to egzaminu i pan postanowił, żeby obciąć tą rurkę, zostawić kawałek. On później zdecyduje, czy będzie dalej chciał mieć tą wodę na ogrodzie, czy nie. Chodziło o to, żeby obciąć to, zaślepić, bo po prostu miał na cały dom zamkniętą wodę, nie miał odcięcia gdzieś w piwnicy na ogród osobno i był problem, bo jak odkręcał wodę na mieszkanie, leciało też tam na tym tarasie. Także tutaj cała moja praca polegała na po prostu odcięciu tej rurki, nagwintowaniu, zakorkowaniu. Cała filozofia i tam w miarę jak najbliżej ściany, zresztą to zobaczycie. Także robota generalnie rzecz biorąc szybka, troszeczkę łapki mi zmarzły, bo jak wiecie, nie lubię strasznie w rękawiczkach pracować, a powinienem, wiem. Także cóż tu mogę więcej dodać, za dużo będę mówił, to cały ten dzisiejszy materiał streszczę, chociaż w sumie już streściłem. Ale jak to wyglądało, to cóż, zapraszam do obejrzenia. I jak zawsze, i rzecz jasna, wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za zapytania, na które chętnie odpowiadam, za subskrypcję. Także wszystkim bardzo dziękuję. Jak zawsze zapraszam za tydzień na kolejnego vloga. A na dzisiaj to tyle z mojej strony. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na małą robótkę, generalnie rzecz biorąc. Tylko tyle, że nie fajna po nadworzu. A konkretnie z tego, co mi tam klient powiedział, to trzeba odciąć rurę. Jakaś tam z budynku wychodzi ze ściany. Odciąć, nagwintować i zaślepić, czyli niby nic wielkiego, tylko kurde trochę mroźno jest, a ja chyba rękawiczek nie mam, łapy mi zmarzną, ale to szczegół. Także jakiejś wielkiej roboty nie ma, jak powiedziałem, chyba że ona gdzieś przy samej ścianie jest i z gwintownikiem nie podejdę. Teraz tak o tym pomyślałem, że może być tego rodzaju problem, a może się uda po prostu wykręcić całość, bo nie wiem jak tam wygląda. Może uda się po prostu całość wykręcić i korek wkręcić. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda na miejscu, jak zawsze. Ale mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. Tak zawsze mówię o tych niespodziankach, nie? Ale przy tej robocie i zleceniu na telefon to można się naprawdę spodziewać wszystkiego. Także co, jedziemy, zobaczymy na miejscu i do zobaczenia na miejscu. I tu widzicie, przygotowuję się do właśnie operacji. Tutaj muszę wykręcić ten uchwyt, bo w miarę jak najbliżej muszę to uciąć. Tu Was na początku przepraszam, praktycznie nic nie widać jak robię. Zastanawiałem się, czy ten materiał wrzucać, ale postanowiłem wrzucić, mniej więcej opiszę. Także przepraszam za beznadziejną jakość nagrywania tego materiału. Ale dzielę się wszystkim, chociaż ten nie powinien zobaczyć światła dziennego, ale czort, niech leci. Jeden będzie taki paskudny.
Także pozwólcie, że tu będę opisywał, bo mi się kamera po prostu przestawiła na głowie. Zapomniałem o niej i tak to paskudnie wyszły te ujęcia. Także tutaj powiem Wam, no beznadziejnie to wyszło i przepraszam. Także tutaj ten uchwyt, jego w ogóle zlikwiduję. Wziąłem go, odgięłem i teraz tak, tutaj będę odcinał tą rurę, bo tutaj chodziło o to, żeby, tak widzicie iskierki, czyli tnę flexem. Tą rurę odcinam, tu chodzi o to, żeby właśnie odciąć, nagwintować i zaślepić. Także tutaj no, ta rura się tam odsunęła od ściany, to tyle dobrze, ale tu Pan mówił, że jeśli jest możliwość, to jeszcze żeby kawałek uciąć, żeby jeszcze krótsza była, no to tu kawałek jeszcze przyciąłem, no bo tu zależało na tym, żeby no jeszcze musi ten gwintownik wejść, ja też nie chciałem za bardzo odginać tej rury, no żeby gdzieś tam coś w ścianie nie uszkodzić, bo Pan no, tutaj nie chciał, żeby tego uszkadzać, tego tynku. Czyli tyle, ile mogłem, odkręciłem. Teraz wykręcam ten uchwyt. Tam kołek zostanie, bo Pan mówi, że jak kiedyś w przyszłości będzie chciał z powrotem wodę czy coś, to ten kołek jest, to tylko uchwyt się wkręci. Czyli wykręcam sam uchwyt, kołek w ścianie zostaje. Także jak widzicie, tutaj bardziej gra cieni jest niż tej roboty mojej widać. No teraz tutaj obczyszczam, przed gwintowaniem obczyszczam rurę, bo też była obrzucona takim ala tynkiem czy coś. No tutaj do czystej rury no, trzeba było obczyścić przed gwintowaniem. Czyli zdrapać, usunąć ten tynk na tej rurze. No i teraz gwintownica, to rurka była półcalowa, czyli tutaj nagwintuję i tutaj właśnie w tym miejscu założymy korek. Także teraz właśnie jak tyle, o ile widać, robię gwint na tej rurze, na tym kawałku obciętym, co został. No i tu jak widzieliście przez moment no ten gwintownik tak już się o ścianę opierał. Tutaj jeszcze morsem rurę skontrowałem, żeby się tam gdzieś w ścianie nie obracała przy gwintowaniu, bo tu zależało, żeby gdzieś tam wewnątrz no, nie uszkodzić niczego. No i tu już mamy praktycznie nagwintowane.
No i teraz uszczelnię gwint i przykręcę ten korek i w sumie to będzie całość mojej roboty. Wiem, że niewiele było widać, obiecuję, że następna robota będzie następny materiał będzie i dłuższy i lepiej pokazany. No to jest tragiczne, wiem, zdaję sobie sprawę. Się tak właśnie zastanawiałem, czy to mam w ogóle wrzucać. No i teraz tutaj korek ten właśnie dokręcam. No i to w sumie mamy zrobione. Teraz tam pan poszedł odkręcić wodę. Tutaj sprawdzimy, czy jakieś tam wycieki są. Jak widzicie, korek założony, tam tutaj w rogu właśnie ta rura oblepiona poksyliną. No i tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. Także niewiele tu zobaczyliście, co prawda, ale cóż ja mogę powiedzieć, tylko przeprosić za jakość dzisiejszego materiału. No i tutaj poskładam, tam jeszcze poczekam, ta wodę pan puścił, to jeszcze właśnie posprawdzałem, czy wszystko jest szczelne, wszystko było ok i tutaj taka cała robota. No i tak, moi drodzy, jak widzieliście, nie było to jakaś tam wielce skomplikowana praca. Mieli standardowe obcięcie rury, nagwintowanie i zaślepienie. Także jak pan powiedział, że na razie nie chce wody na wrodzie. Tak, jemu zależało tylko właśnie, bo tam jak widzieliście było poksyliną oklejone. Było poksyliną oklejone i tam mu ciekło. No poksylina raczej słabo z poksyliną jest, żeby ona trzymała na rurach, to tam tylko w reklamach ładnie wygląda. Tam poksylina może być jakoś doraźnie czy coś, ale jak już jest pęknięcie, to raczej nie utrzyma. Ja tam panu też proponowałem złączkę Gebo na te pęknięcie, tą poksylinę usunąć. Są takie obejmy Gebo, które się skręca i właśnie na pęknięcie i trzyma, ale on mówi, że on nie chce tej wody na ogródku, bo też mu proponowałem, żeby wykręcić gdzieś tam głębiej w ścianie i korek w ścianie założyć, ale pan też powiedział, że nie chce tej ściany uszkadzać na razie, żeby tylko ta rurka niech sobie sterczy. Niech ta rurka sobie sterczy, jemu nie przeszkadza. To chodzi o to, żeby właśnie tą wodę, chodziło mu, żeby tą wodę zaślepić, żeby miał, bo w całym mieszkaniu miał wodę zakręconą. I nie mógł używać po prostu i tu chodziło o taką ekspresową, doraźną pomoc, może tak to nazwę. Czyli jeszcze raz podsumowując, odcięcie rury, nagwintowanie, zaślepienie, prosta, w sumie bezproblemowa praca. Tam się troszeczkę, powiem wam, bałem, bo jak gwintowałem, ta rura mi się zaczęła obracać, ale podejrzewam, że w środku może nie była dokręcona czy coś, ale to morsę skontrowałem i wszystko ok, tam woda puszczona, żadnych wycieków nie było, nic nie syczało, także było dobrze. No i tyle, jadę dalej, wam już dziękuję, no i do zobaczenia przy następnych robotach jak zawsze, cześć.